Tym razem witamy się z Państwa, które z całą pewnością zachwyca, ale jednocześnie potrafi przerazić. Przygotowaliśmy materiał, który może być dla Ciebie inspiracją w czasie tworzenia własnego planu podróży, albo może być źródłem niebanalnych informacji na temat tego kraju. Nie zamierzamy odgrzewać kotletów, bo zapewne każdy z Was wie, że posiadanie własnego auta zarezerwowane jest dla bogatszej części społeczeństwa. Chyba właśnie widzimy milionera. Milioner czy miliarder? Na pewno jest milionerem. Tam chyba widać dupkę milionera. Milioner czy miliarder? Ten to bieda. Milionerzy czy miliarderzy? To już jest miliarder. Czy milioner? Istnieje jednak tańsza alternatywa. To był piorun. To był piorun i grzmot. właśnie przyszła burza. Jesteśmy tu 5 dni i przyszła burza. Singapur to jest jedno z miejsc, w których najwięcej występuje piorunów. I to miasto prawie codziennie odwiedza burza. Dzisiaj jest niesamowicie nieznośnie. Nawet ta roślinność na ulicach nam nic nie daje. Po prostu jest nie do zniesienia. A jest czarno nad nami. Dosłownie jest czarno. Ja takich kolorów takich nie widziałam nigdy. W każdym bądź razie jest to miasto, w którym występuje bardzo dużo burz. I są tutaj nawet łowcy burz i łowcy piorunów i najczęściej nad Mariną Bay właśnie łapią te ogromne pioruny, ale to są takie ogromne pioruny, że całe niebo zajmują. W tym filmie zwrócimy uwagę na rzeczy ważne. Stosowana wobec uczniów jest tutaj również kara chłosty. Jeżeli kilkukrotnie powtórzą jakiś czyn, który według ministra edukacji jest karygodny, no to dostaje baty. Pokażemy również rzeczy niebanalne. Na tej stacji jest największe skupisko schodów ruchomych, jakie widzieliśmy. Oraz przekażemy informacje praktyczne. Maja Bank nie pobiera opłat za wybranie pieniędzy. Inne banki tutaj, jak patrzyliśmy, to po $8, po $10 czarczowały za samo wybranie, skorzystanie z bankomatu. Przełamiemy stereotyp. Chyba musimy odczarować Singapur, bo tutaj wcale nie jest tak drogo, jak wszyscy mówią. Najwięcej kosztuje tutaj nocleg, jedzenie jest to w normalnych cenach. Jest nawet taniej niż w Polsce. Dzisiaj mamy znowu ten chicken carton. To jest taki kurczak w panierce po prostu. Ja mam dzisiaj makaron, a Bartek dzisiaj ma ryż. Do tego mamy lemon tea, ja mam ice lemon tea, Zuza ma ciepłą herbatkę i zapłaciliśmy za to 13 dolków, trochę ponad. Ale zacznijmy od samego początku. A w lipcu 2024 roku wylądowaliśmy na lotnisku w Singapurze, które przez 8 lat rzędu zdobywało prestiżową nagrodę Skytrax. Lotnisko przygotowało dla nas niespodziankę. Ja się zaraz rozpłaczę i tylko mi się takie rzeczy zdarzają. Czemu twój jest suchy? Chyba zrzymgam się, jak założę ten plecak. Z tej perspektywy widać, jak on jest tutaj cały mokry, bo ktoś sobie transportował ryby i te ryby mu To jest trzeci raz, kiedy mi się coś takiego zdarza w ciągu tej podróży. ładnie pachniemy rybkami. Ludzie pomyślą, że się zsikałam, bo to trochę tak pachnie jak W ten sposób dotarliśmy do Chinatown. To pierwszy widok, jakim poczęstował nas Singapur. To jest 5-gwiazdkowy hostel. Jak ja bym miała w takich hostelach spać, to same hostele bym brała. A mamy też królewskie śniadanie. Możemy pić dowoli, jeść dowoli. Ja bym mogła tam mieszkać. Mamy gotowane jajka, możemy sobie sami zrobić jajecznicę, mamy masę chlebka, mamy kawę i herbatę pod dostatkiem, owoce. Wszystko jest, czego chcemy. Pierdzielamy to śniadanie przez 1,5 godziny od samego rana i ładujemy się tak na full. Nie ma opcji, żebyśmy byli głodni po prostu. I tak nam mijał każdy poranek. Pochłanialiśmy masę pożywnego, pełnowartościowego śniadania, bo wiedzieliśmy, że każdy dzień będzie dniem długim i męczącym. I jak? Idziemy? Singapur jest zachwycającym miksem architektonicznym. W jednym momencie znajdujesz się na ulicy Chinatown, która zdaje się skrywać interesującą historię, a z kolei kilka metrów dalej podziwiasz współczesną, porośniętą architekturę stworzoną zgodnie z Feng Shui. Podoba mi się to, że jest takie rozwinięte to miasto, ale jest bardzo dużo zieleni tutaj. Nawet na budynkach są zielone, no wszędzie tu jest właściwie zieleń. Tu jest połączenie takiego betonu z zielenią. Pomimo tego, że jest tutaj po 30 stopni, a nawet i więcej, to się po prostu nie czuje tego skwaru.
Singapuru. Więc takie połączenie miasta właśnie z roślinnością jest idealnym połączeniem. Na ulicach mijamy ludzi z całego świata. Nieco ponad 66% populacji Singapuru stanowią Chińczycy, 13% stanowią Malajowie, 6,5% stanowią Hindusi i pozostałe nacje stanowią kolejne 13%. Bardzo duży odsetek tutaj ludzi pracujących, powiedzmy fizycznie. Takie cięższe prace wykonują ludzie z Indii. Podobno mieszkają po kilka osób w jednym mieszkaniu dosyć małym, się gnieżdżą, żeby zarobić jakieś pieniążki. No ale kto tak nie mieszka? Polacy jak wyjeżdżają do Brytanii, to na początku też mieszkają w takich małych powozach. Tą parę, którą spotkaliśmy, co w Nowej Zelandii mieszkała i pracowała, no to też mówiła, że mieszkali z 6 Polakami w jednym pokoju, w sensie w jednym mieszkaniu, nie? Bez względu na pochodzenie, wszyscy ci ludzie muszą dostosować się do rygorystycznego prawa obowiązującego w Singapurze. Nie możemy dopuścić między innymi do tego, żeby ktoś zobaczył nas nago, chociażby w pokoju hotelowym. I to dotyczy osób z zewnątrz, czyli musimy dbać o swoją prywatę, nie możemy do tego dopuścić. Policjant może nałożyć mandat na psa goniącego rower. Nie można spluwać na ulicy. Ponadto nie można wypowiadać swoich poglądów w dowolnym publicznym miejscu. Stąd też powstał Speaker's Corner, czyli jedyne miejsce w Singapurze, zaznaczmy, że to jest jedyne miejsce w Singapurze, w którym można wygłaszać swoje mowy. I mowy te nie mogą być na tle politycznym ani etnicznym, ze względu na to, że mogłyby wywołać zamieszki. Więc w Singapurze możesz tylko tutaj przyjść. Całe to miejsce jest otoczone kamerami. Jest tutaj pełno kamer. Jak ja tutaj stoję, to chyba widzę z 7 kamer. Akurat za twoimi Za plecami moimi są plecami są 3. Przede mną są 2. O, ile tu jest kamer? Ja chcę wyjść z tego miejsca, bo mnie tu obserwują kamery. Tu jest tyle kamer, że chyba to jest największe zaczęsienie kamer w Singapurze. To jest najbezpieczniejsze miejsce. Większość zakazów, o których już zapewne słyszeliście, wynika z ustawy o porządku publicznym z 1906 roku. Naruszenie przepisów tejże ustawy skutkuje nałożeniem mandatu karnego bądź skierowaniem sprawy do sądu, który może orzec na przykład karę więzienia, karę chłosty bądź też karę śmierci przez powieszenie. Powieszenie następuje zawsze o świcie, metodą long drop, prowadzoną w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Ma ona doprowadzić do złamania karku skazanego, a nie, jak wcześniej się zdarzało, do ścięcia głowy. Zatem linę przygotowuje się z uwzględnieniem wysokości spadku, wagi oraz wzrostu skazanego. Kara śmierci w Singapurze może zostać orzeczona w przypadku około 30 przestępstw. Istnieją dwa sposoby na uwolnienie się od kary śmierci. Pierwszy to jest taki, kiedy osoba posiadająca wykaże, że jest tylko kurierem i oczywiście podejmie współpracę z organami ścigania, co zostanie udowodnione i poświadczone certyfikatem wystawionym przez prokuratora. I druga opcja, kiedy udowodni się, że osoba popełniająca zabroniony czyn ma dysfunkcje psychiczne i na przykład ma niski iloraz inteligencji, co ogranicza jego świadomość w trakcie popełniania przestępstw. A przynajmniej tak to wygląda w teorii. W 2009 roku doszło do zatrzymania obywatela Malezji, który próbował przemycić 42 gramy heroiny do Singapuru. W toku procesu psycholog ustalił, że poziom ilorazu inteligencji oskarżonego wynosi 69 punktów, co świadczyło o jego niepełnosprawności intelektualnej. W 2010 roku został skazany na śmierć. Wyrok wywołał międzynarodowe oburzenie. Na ulicach Singapuru wielokrotnie dochodziło do licznych protestów. Po dekadzie spędzonej w celi śmierci, Dharmalingan został poddany egzekucji. Nie mogliśmy się oprzeć, aby nie odwiedzić instytucji, która orzeka te wszystkie kary. Witają Państwa sędziowie z Korei Południowej. Wejście do budynku jest darmowe, nie wolno używać wewnątrz kamery i nie można wnosić elektronicznych papierosów ani zwykłych papierosów. Dla odwiedzających wewnątrz przygotowano wiele instalacji interaktywnych, które pozwalają się zapoznać z systemem prawa oraz z historią singapurskiego sądownictwa. A na 8. piętrze znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać niesamowitą architekturę miasta. Mi się mega podobało. Jak ktoś jest zainteresowany prawem i prawem obowiązującym tutaj w Singapurze, jak to wszystko wygląda, od podszewki, jak to było zbudowane, to naprawdę tutaj się wszystkiego dowie. Aczkolwiek jest trochę propagandy. Po wizycie w sądzie ruszamy do trzeciego punktu wpisanego na naszą listę darmowych atrakcji Singapuru. Po drodze przechodzimy m.in. przez galerię handlową, w której wytyczona została droga rowerowa. Kolejnym miejscem jest Fort Canning. Jest to ogromny teren, na którym znajduje się masa darmowych atrakcji.
Między innymi możecie odwiedzić tutaj Galerię Dziedzictwa Narodowego Singapuru i dowiedzieć się paru legend dotyczących powstania Singapuru. Na terenie tego portu znajduje się galeria, w którym jest opisana cała historia miasta, cała historia powstania, historia wojny, flora i fauna. No i generalnie dużo rzeczy tutaj jest opisanych, związanych z Singapurem. A przy okazji może zobaczymy tą chińską wystawę. Tak wygląda poduszka. Używana w latach 600 do 900. To też są poduszki, ale używane w latach 1100 do 1200. A dlaczego oni używali takich twardych poduszek? W tym właśnie forcie jesteśmy. Zobaczcie, jaki tutaj jest teren do obejrzenia dookoła. Zuza szabruje ulotki. No bo szukam po angielsku, ale nie ma po angielsku. Plan na ten dzień nieco się Mieliśmy skomplikował. dwie wycieczki zamówione przez Guru Walk, zupełnie darmowe. Co się wydarzyło z naszą wycieczką? Znowu została odwołana, bo ludzie się nie zbierają. To są mega ciekawe rzeczy, no bo jeżeli ktoś miejscowy chce Ci opowiedzieć o czymś, jeszcze w dodatku w języku angielskim, czyli takim, który rozumiesz, nie po chińsku, nie po malajsku, singapursku czy indonezyjsku, tylko po angielsku i chce poświęcić swój czas, to jest dla mnie super okoliczność, no bo miejscowy Ci to będzie opowiadał, to nie są przewodnicy, to są miejscowi ludzie. Dzisiaj rano jeszcze miała się odbyć ta wycieczka i dzisiaj jeszcze po południu też miała się odbyć ta wycieczka. Ale no chwilę temu dostaliśmy, że już się nie odbędzie. A my sobie cały plan ułożyliśmy pod to. No dokładnie, cały plan od samego rana zapierdzielaliśmy szybko, tylko żeby wyjść, żeby zdążyć ponagrywać rzeczy dla Was. No i pani odwołała. Teraz nam to trochę rozwala cały plan, bo nie mamy nic tak naprawdę zaplanowanego w to miejsce. No i szybko musieliśmy coś kombinować, no i zobaczymy co tutaj. W ten sposób trafiliśmy do Tree Tunnel. Tutaj ci wszyscy ludzie przyszli zrobić sobie zdjęcia. 妹妹把头抬起来，头朝天看，就直的给我往上面。不是， No może to trochę wygląda. Czy my możemy już iść? A gdzie ty idziesz? A, przy okazji piątku nie zalecamy odwiedzin. Ale ja nie wiedziałam, że tu są takie kolejki do tego zdjęcia, no ale fajnie to wygląda, no Ładnie. pancia wygląda kozacko tam. Jak ja bym takie miała zdjęcie, Bartek, ja chcę takie zdjęcie. Ja się idę ustawić w kolejkę. A nie możesz sobie mówić, że to ty? Jest tu masa ludzi. Jest giga kolejka do zrobienia zdjęcia. A może później będzie. Może pójdą w czasie obiadu, pójdą już sobie. Jest jeszcze większa kolejka niż była. Jest godzina 13:40. Oni nie idą jeść. Oni nie jedzą. Wiele w ten sposób tracą. Jedzenie w Singapurze tak naprawdę zasługuje na oddzielny odcinek. Bogactwo kulinarne tego państwa determinowane jest m.in. wpływem kuchni chińskiej, malajskiej i indyjskiej. W czasie naszego pobytu próbowaliśmy różnych dań w różnych cenach i często w zupełnie losowych miejscach. Tutaj są wszystkie dania praktycznie za 6 dolków. Zamówiliśmy sobie original chicken katsu curry rice. I podobno te porcje są dosyć spore, a przynajmniej tutaj widać. Jezu, ja nie wiem, czy ja to zjem. To był taki duży kotlet pokrojony na małe kawałki. Ale jest mięso. I do tego zebraliśmy dwie herbaty 4,40. Czyli całość wyszła nam 16,40 za dwie osoby. Czyli 45. Około 50 zł. Oczywiście najtańsze jedzenie możecie zakupić w Budach. Dzisiaj taki challenge, że jemy za te 10 dolarów. No i znaleźliśmy za 8 dolarów za nas dwóch. I jeszcze nam 2 dolarki zostały na lemon iced tea i tam jest lemon iced tea za 2 dolary akurat, więc idę za chwilę po lemon iced tea. Skoro już o kulinarnym aspekcie podróży mowa, w Singapurze spotkacie się z bardzo dużą dostępnością wody pitnej w miejscach publicznych. I na przykład nie mamy w planach zwiedzać Muzeum Narodowego Singapuru, ale możemy sobie tutaj wejść, nalać sobie wody i możemy skorzystać z toalety. 46 000 butelek zostało zaoszczędzonych dzięki tej stacji wody. Najpierw wypijamy butelkę, potem uzupełniamy i idziemy dalej. Gdzieś tam w środku miasta, gdzieś tam w Chinatown czy w Little India to może być lekki problem, ale we wszystkich innych turystycznych miejscach, atrakcjach turystycznych na pewno będą dyspensery. Wracamy do naszego dzisiejszego planu podróży. Kierujemy się do metra. Po drodze mijamy stanowiska, gdzie rozgrywane są partie tzw. chińskich szachów.
tutaj metrem i autobusami jest mega proste, ponieważ nie potrzebujecie tak naprawdę żadnej karty turystycznej ani pieniędzy, bo poruszać się możecie na właśnie swoją kartę, na przykład Revolut. W ten sposób docieramy do miejsca, które jest wizytówką tego kraju. Jesteśmy przy Marina Bay, jednym z najbardziej popularnych miejsc w Singapurze. I idziemy do jednego miejsca, w którym odbywa się nasza nocna atrakcja. W jaki sposób z małej wioski rybackiej powstało globalne centrum finansowe i technologiczne? Po tym pokazie czeka Cię kolejne wydarzenie. Co warto zabrać? Co warto zabrać? Kocyk warto zabrać, podusie warto zabrać i wałówek warto zabrać i sobie tutaj pipiczek zabrać. I przy odrobinie szczęścia zakończysz ten dzień koncertem jazzowym na wolnym powietrzu. To był długi dzień, więc ruszamy powoli w stronę naszego hotelu. Po drodze trafiamy jeszcze pod pomnik Rybolwa. To jest znak Singapuru, Rybolew, czyli nasze miasto. Nasze. Bo to są nasze znaki Zodiaku. I A wychodzi, moim drugim znakiem Zodiaku jest Bruce Lee, którego tutaj też jest ulica. i wychodzi na to, że Zuza jest ciałem w naszym związku, a ja jestem głową. No i tak jest. Ja cię pcham do przodu. Moje mięśnie cię pchają do przodu. Gdyby nie moje mięśnie, to ty byś nie poszedł nigdzie. Albo nie popłynął. Prędzej. Już bym się w Egipcie utopił, w Egipcie. Egipcie by się utopił. Ja tak nóżkę bolą. No tak dużo chodziłam dzisiaj. To niestety mieszkamy i wszędzie mamy blisko i nie jeździmy metrem. Jeździmy. No jeździmy, ale tylko troszkę. I mnie nóżki bolą. Przejdźmy do atrakcji płatnej. Czego zapomniałaś? Okularów? Wiesz, że tu są dwa takie same hotele? Wiem, widziałem, że weszłaś do złego. Szkoda, że cię nie nagrałem. I weszłam do złego. To są kulisy podróży. Zaobserwuj ten kanał, bo ten kanał to nie banał. Wszyscy poszli do zoo, a my idziemy od razu do River Wonder. To jest atrakcja warta zobaczenia na pewno. A musimy ostudzić emocje i nie nagrywać tyle, żeby nam starczyło baterii na główną atrakcję. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć zwierzę wpisane na listę gatunków narażonych na wyginięcie. Mierzy moją siłę. Ścisku. Nie 15,8, ale teraz puściłam. Masz 2 razy więcej niż ja. Anakonda ma 90, a my mamy to ty masz 40, masz połowę i prawie połowę tego, co ma anakonda. Czyli w moim przypadku tryb anakonda jest trochę bardziej uzasadniony niż w Zuzy wypadku. Białorożec, tutaj też jest. W końcu zobaczyłam białorożca. Co? Całą Malezję falowałam na tego białorożca. Też trochę takie głupkowate. No jakbyś miał taki dziób, ja też bym był trochę głupkowaty. W latach 80. ten gatunek faktycznie był wpisany na listę zwierząt zagrożonych z uwagi na kłusownictwo i na to, że ludzie chcieli mieć stworzone meble z roślin, które stanowią ich posiłek. A ich futro jest dwukolorowe i są to kolory, jeden to jest taki, z którego nie składa się żadne kolory,
się nie składają na ten kolor, a drugie jest takie, które wszystkie kolory się składają na ten kolor. A ciąża trwa od 95 do 160 dni, w zależności od tego, jak szybko zagniecie się jajko w ścianie matki. Bardzo często są to ciąże bliźniacze. Matka tego osobnika wybiera tylko jednego silniejszego, a drugiego pozostawia na pastwę losu w takich przypadkach. I one same się zabijają. Ja nie wierzę, jak bardzo można nie mieć instynktu przetrwania. Naprawdę nie wierzę w tym dalej. No takie wredne ryje, nie? Ale widziałeś, jak się otwiera? Samica tego gatunku ma ochotę na cimci-rimcim tylko przez 3 dni w ciągu roku. Tak. A ich stosunek trwa od 30 sekund do 5 minut. Szacuje się, że na całym świecie jest ich tylko 1800 osobników. I są to zwierzęta należące do rodziny niedźwiedziowatych. Należą do rodziny niedźwiedziowatych z uwagi na charakterystykę ich układu pokarmowego, ale one ten instynkt przetrwania chyba trochę zatraciły i się lubują głównie w bambusie. Pożerają bambusy na potęgę, chyba 40 kg. Nie, 40 funtów, czyli około 12,5 kg dziennie. No to 40 funtów w takim razie. Ja myślałem, że od 12 do 40 kg muszą zjadać i dlatego szabrują je przez 12 godzin. Nawet od 12 do 16, a resztę śpią. I tak wygląda ich żyćko, ale one zasadniczo są mięsożerne, a nie jedzą tyle, ile powinny. Może dlatego im się potem nie chce spłukować, a to jest jedno. Wszystkie te osobniki, jakie kiedykolwiek żyły na świecie i żyją do tej pory, należą do jednego państwa. I one na przykład tutaj są wypożyczone. W sensie Singapur wypożycza sobie te pandy po to, żeby mogły sobie tutaj grasować i żeby ludzie mogli je pooglądać. I umowy z Singapurem są spisywane na 10 lat około. Są dłużej niż zwykle są takie umowy podpisywane. I Na dłuższy okres niż zwykle są podpisywane. tak, i nawet jeżeli taka panda urodzi się poza granicami państwa chińskiego, to należy do Chin. To jest Jia i Kai. Mówi się, że one mają tutaj te łaty wokół oczu po to, żeby mogły się rozpoznawać, że to są ich cechy charakterystyczne. A moja teoria jest taka, że gdyby to były cechy charakterystyczne dla nich, to nieważne jaki kształt miałyby te łaty, i mogłyby mieć kształty do góry, a one mają je tylko pod oczami i moim zdaniem jest to taka cecha, żeby im się słońce nie odbijało od polików. Od futra No na tym polika. bardziej, że naturalnie I żeby występują na śnieżnych terenach, gdzie to słońce się trochę bardziej odbija, więc to może być jakieś naturalne uwarunkowanie. Ale podobno są to cechy charakterystyczne. A dlaczego? A dlaczego białe niedźwiedzie polarne nie mają takich czarnych łat? Dlatego, że tam nie występuje tak często słońce jak tutaj, bo one żyją na terenach, gdzie ilość występowania słońca jest dużo większa niż ilość występowania słońca na przykład na Grenlandii, tam gdzie żyją niedźwiedzie polarne. To jest moja teoria, tylko moja. Może ktoś to sprawdzić? Prawie doktor, a na pewno Zuzanna B. Tak głosi. I tak będzie. To jest Lele? Lele to jest to pandziątko, które się urodziło bezpośrednio w singapurskim zoo. I Lele właśnie dostało prezenty na urodziny i w ogóle i była taka szczęśliwa pandziątka. Żeby nie było, że ona tak łatwo dostaje te jedzenie. Że tak może być trochę na pracę. Ale musi mieć pazury, aż słychać jak trafienie. No nie widzisz tych pazurów? Wiesz, że one mają dodatkowy fałszywy kciuk, 6 palec, żeby trzymać właśnie bambusa, tędy bambusa do trzymania i do wpierdzielenia. Tutaj ma 5 i tutaj ten 6 ukryty taki paluch. To jest taki niby paluch, taki bez pazura, żeby chwycić tak bambusa. I żeby zapewnić sobie odpowiednią ilość energii, to muszą wpierdzielić do 20 kg bambusa. Gdyby jadły mięso, to mogłyby trochę mniej wpierdzielać, a one epizodycznie jedzą mięso. Ale jedzą mięso, ryby w naturze. To jest tak memiczne zwierzęta.
Jaki słodziak, jak ona śpi chyba. A, tutaj się kryje czerwona panda. Wiemy coś o czerwonych pandach? Żyją w Indiach, w Birmie, nawet mogą przychodzić do Tajlandii czasem. Też jedzą bambus, owoce, kwiaty, insekty, jaja. One nie należą już wszystkie do Chin, ponieważ często występują w naszych ogrodach zoologicznych w Polsce. No to jest taka podróbka pandy wielkiej. Tylko panda wielka to panda. No ale i tak są słodziaki, taką bym mogła mieć w domu. Ja bym Ale taką chciała, czerwoną? Ja bym chciała taką czerwoną mieć. Jaki pyszczek ma. Ja chcę czerwoną pandę w domu, Barta. A teraz idziemy na spływ rzeką. Chyba się dostaniemy. Nie wiem jakie są warunki, żeby się dostać. Jak zapłacisz, to się dostaniesz. Ale tu są takie rzeczy przy tej rzece, to najlepiej zobaczyć, bo tu jest na przykład jaguar, tu jest na przykład kapibary, tu są flamingi, tu są jakieś rodzaje różnych małp. Jest to, co chciałam zobaczyć w Malezji, ale nie zobaczyłam i to się nazywa Tapir czaprakowaty. Tapir, jest tapir. Jest mrówkoja, dużo tu jest, orangutany tu są. Zaraz zobaczymy, jest oczywiście świnia z Afryki. 10 tysiączków za 2 osoby. Właśnie kupiliśmy bilet w takiej maszynie. Można płacić kartą. A tam słychać gibony gdzieś. A gibony już słyszeliśmy w Taman Negara. Ale tam koncertowały. Pamiętasz jak koncertowały w Taman Negara? Pamiętasz czy nie pamiętasz? Gadaj co wiesz. Środek, proszę Państwa, jest tutaj pusto. O godzinie 11. Co tu jest? Tu jest świnia, taka z Afryki. Tam jest tapir. Tutaj miały być kapibary, ale tylko miały być, ale to są tapir. I jakieś jeszcze inne zwierzę, którego nazwy nie pamiętam. Pomiędzy jak się wyjdzie z River Wonders i pomiędzy zoo, jest taka jedyna, tutaj nawet KFC jest i można sobie kupić taki zestaw KFC mniej więcej od 10 do 16-17 dolarów singapurskich, czyli trzeba pomnożyć razy 3 mniej więcej. Od razu obok wejścia do River Wonders jest wejście do zoo. W razie czego, bo my mieliśmy taką delikatną konsternację, jak się organizowaliśmy, czy to są dwa różne miejsca, czy nie. A to jest jedno miejsce, z którego można wejść do 2 punktów. Więc nie trzeba kupować do zoo biletu, żeby wejść do River Wonders i na odwrót. Jak Ci się podobało? Jezus, no podobało mi się, aczkolwiek małe mi się wydaje. W sensie jak za taką cenę, to spodziewałam się czegoś więcej. Tak gdyby nie zważać na cenę, to jakość? No mówię, że spodziewałam się czegoś więcej ogólnie. No ile my tu przeszliśmy? Pół godziny? No i nie wiedzieliśmy jak umarać. Nie widzieliśmy jaguara, ale widzieliśmy pandy, co było dla nas najważniejsze. Całość jest generalnie pod zadaszeniem albo są pomieszczenia klimatyzowane, więc całkiem wygodnie się tu zwiedza. Tak, no nie czuć takiego, nie ma sparu i nie świeci słońce ci prosto na czerep i nie dostaniesz udaru, nawet jak nie masz czapeczki. Jesteśmy teraz w Sentosa i przyjechaliśmy tutaj na plażowanko. Niby duże miasto, ale mają super plaże z białym piaseczkiem. Nie spodziewamy się tłumów, bo oni się nie opalają, więc raczej nie będą się kąpać o godzinie 12. No w ogóle dzisiaj jest jakoś mało osób, nie? I jak na weekend to jest naprawdę mało osób. To tutaj praktycznie chodzimy sami, tutaj są pustki. No teraz akurat jakaś rodzina chińska przyjechała. Akurat no idzie jakiś gang skośniętek. Jakiś gang. No i to jest chyba najfajniejsza rzecz, jaką można tutaj robić, czyli Universal Studios, ale my nie mamy na to czasu. I chyba jak ktoś chce kupić bilet, to nawet może sobie z tego filmu zeskanować teraz QR kod. Na wyspę Sentosa można się dostać podróżując do stacji metra Harbourfront, a stąd monorailem, autobusem, cable carem albo pieszo. Cable car jest najdroższą opcją, bo ona kosztuje 36 chyba dolarów singapurskich za osobę dorosłą. Ty zamierzasz jeść tego chipsa, jak do mnie mówisz? A takie, proszę Państwa, pringlesiki kupiliśmy za niecałe 6 zł i są Na zakupy w Singapurze możesz wybrać się na ulicę Bugis. Są naprawdę tanie rzeczy.
za 10 zł można 3 paczki Oreo dostać, a za 65 centów Bounty. Czyli 65 razy 3 to za 2 zł. Ja bym sobie zjadł Bounty. Kupisz tu praktycznie wszystko, począwszy od podstawowych artykułów spożywczych, przez artykuły biurowe i papiernicze, Są taśmy, długopisy, markery, kleje, karty, zeszyty, wszystko można chyba dostać tutaj. Ściereczki do kup, papier toaletowy, kiwi do butów, pasty do zębów, baterie, szampony, baterie. po smakołyki. I czy oni to przywożą z Tajlandii? Z Indonezji albo z Malezji to jest sprowadzane. A Pringlesy niecałe 6 zł. Jest Nutella, chcemy? Marsa mamy, ja takich rzeczy w Polsce nawet nie widziałam. M&M's, a tu jest Mattels i Cadbury. To jest najlepsze. Tu są tańsze ceny niż w Polsce, a jesteśmy w Singapurze. Na tej samej ulicy kupisz pamiątki z W sensie, podróży. jeżeli chodzi o takie pamiątkowe zakupy, to jest tanio. Od breloczków przez kartki pocztowe, ubrania, po walizki. Zobacz, za $15 moja travelowa torba. Jest tu wszystko w takich cenach jak na Shein, a nawet można pewnie trochę taniej, a nawet pewnie podejrzewam, że można się targować, bo to w końcu Chińczycy. Tylko że oni w pewnym momencie, na pewnym etapie negocjacji potrafią się obrazić i sobie po prostu pójść. I jak kupujecie wielosztuki, to jest dużo taniej. Wracając na wyspę Sentosa. Niestety aktualnie nie można się kąpać na wyspie Sentosa ze względu na to, że 3 tygodnie temu około zderzyły się 2 statki i wyciekła ropa i jest tutaj wszystko oropiałe. Kamienie są czarne, no w ogóle dużo jest takich czarnych, już większość posprzątali, ale dużo jest takich czarnych jeszcze pływających na wodzie dziwnych rzeczy, no ropy po prostu, nie? No. Ta kubka? On tak szuka, że będzie ładował. Oj, wiedziałem, że będzie ładował właśnie z sera. Tu mieszkać. Jak idę na taką plażę, to tutaj jest cały wypas, tam są prysznice open space, pojedyncze, dla każdej osoby, że się możesz rozebrać. Jest milion toalet, wszystkie toalety są czyste i wszystkie toalety mają papier toaletowy. Jeszcze nie byłam tutaj w toalecie, w której nie byłoby papieru toaletowego. Chyba w ogóle mamy takie wrażenie, że Singapur jest bardzo dobrze zorganizowany i gdziekolwiek byśmy nie trafili, to wszystko tam gra. To, czego potrzeba człowiekowi, to w tym danym miejscu konkretnie dostanie. Nie ma jakichś wybrakowanych miejsc, nie ma jakichś niekompletnych rzeczy, wszędzie jest czysto. Nie no, czasami jest niekompletnie, no jak na przykład są zepsute schody, nie? Ruchome. No do tego, no muszę chodzić pieszo. No i teraz olej. Więc to są największe tragedie w Singapurze i mają taką politykę, żeby ludzie byli bardzo aktywni fizycznie. Należą do strefy Blue Zone 2.0. Żyje tutaj bardzo dużo stulatków przez to, że mają taką prozdrowotną politykę. Mniej cukru, dużo ruchu. I teraz nawet jak zrobili ścieżkę, która wiedzie wzdłuż wybrzeża i wiedzie pomiędzy różnymi poszczególnymi plażami, to zrobili daszek, żebyśmy nie dostali udaru słonecznego. Tu jest nawet taki specjalny pokój, takie pomieszczenie, jakbyście chcieli sobie karmić dziecko. I właśnie na mnie skośny spojrzał, bo on mówi: zajmowane pomieszczenie, zawsze tutaj takie rzeczy były. To jest stacja, w której możesz kupić trochę kremu z filtrem, jak zapomnisz swojego z domu. Za dziecięcy taki 50 SPF-ów, za 30 ml jest $5, a za 15 ml jest $3. A dla dorosłych jest ta sama cena, ale nie wiem, czym to się różni. Idziemy właśnie na Palawan Island i już byliśmy na takiej wyspie, tylko niekoniecznie w tym kraju. Bartek uważa, że nic takiego ta wyspa, ja uważam, że fajnie, że jest taka wyspa, w sensie ona nie jest wyspana, ona jest naturalna, więc fajnie, że zrobili pomost i że przychodzisz sobie tutaj na plażę i możesz sobie tutaj siedzieć albo na wyspie, albo na plaży na mainlandzie. Na Mainlandzie. Za $10 macie tutaj normalny obiad z ryżem, mięso z ryżem, a takie przekąski macie za $5. Więc to chyba spoko ceny, jak Nie na jest plaży. drogo, nie wiemy jakie są porcje, ale generalnie cenowo wygląda to dobrze. Nie? Jak na plażowy kurort, ja myślałam, że tu będą, wiesz, ceny wyrąbane w kosmos, że z $20 będzie kosztować coś, nie? A jakiś hot dog jest za 8,80, burgery za 6,80, fish and chips 8,80. Generalnie dużo rzeczy tutaj jest do zobaczenia, my tylko oglądamy plażę, ale dużo rzeczy jest tutaj do robienia taki park rozrywki to jest. W sumie cała wyspa, to wszędzie tutaj coś można robić takiego rozrywkowego. Ile mamy plaż? Mamy 3 plaże do dyspozycji, wszystkie są darmowe. Wszystkie mają biały piasek i na wszystkich obecnie nie można się kąpać. Wracamy monorailem do miasta i wygląda na to, że jest za darmo. Jest klimatyzowane i jest super przyjemnie.
Idę do Salavini teraz za $35. Jest wjazd i za tą cenę możemy kupić sobie jedzenie i picie na górze. Drinki są po 25 zł, po $25. No i Cipczysz będzie miał drineczka z widokiem. Tutaj. Taki. Ale jest bardzo dużo ludzi i w ogóle wszystko tutaj jest ogrodzone. My widzieliśmy, że można tutaj chodzić w ogóle po całym tym jakby roof-barze, a tu jest tylko fragment wydzielony i tylko tutaj możemy być. W ogóle dostaliśmy pieczątki ultrafioletowe. Pokażę jeszcze raz. Patrzcie. I ciekawe, czy jakby ktoś teraz poświecił sobie ultrafioletem na twoją rękę, czy byłoby widać na ekranie, że masz pieczątkę. No i my mamy takie szczęście, że zamówiliśmy. Pani nam zabrała vouchery. Tutaj się dostaje voucher za to, że się kupiło na dole bilet. I od równowartości tego vouchera można kupić sobie drinka albo picie. No i przyszliśmy do stolika, zamówiliśmy u pani wszystko. Pani nam zabierała vouchery. No i czekamy. Jedni, którzy przyszli po nas dostali, drudzy dostali, trzeci dostali. Pani przyszła do nas, się zapytała, czy już zamówiliśmy. Mówimy, no tak, no zamówiliśmy. A ona mówi, a co zamówiliście? No i jej mówimy, co zamówiliśmy, a ona mówi, a u kogo zamawialiście? I pokazujemy tą panią, co zamówiliśmy, a ona mówi, ale ona mówi, że nie zamówiliśmy tego. I nie mamy ani vouchera, ani nie mamy picia. I pani powiedziała, że sprawdzi dla nas to zamówienie. Czekam? Jeżeli siadacie przy stoliku, a nie przy barze, to jesteście obciążeni jeszcze 10% tego, co zamówicie i musieliśmy zapłacić $79. Czyli $9 musieliśmy dopłacić i niestety musimy wliczyć to w koszty dzisiejszego dnia. Jak tam tu browar za 50 zł? Smakuje lepiej. W ten sposób zakończyliśmy pobyt w Singapurze. Jak było? Fajnie. Fajnie. Aha, Nie jak zgasło. w kombajnie. I tyle W nagramy. naszej ocenie, jeżeli możemy tak to określić, jest to kompletne państwo, w którym niczego ci nie zabraknie. I nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy ktoś obcy zobaczy cię nago w hotelu pokojowym. W pokoju hotelowym. W hotelu pokojowym? Państwo, w którym możesz czuć się bezpiecznie i w którym zawsze spotkasz ludzi skorych do pomocy. A tutaj jest cmentarz, jelo. Widzisz, w końcu jest coś dla mnie. W końcu jest mój temat. I tak kiedyś chowano, ale to tylko za czasów kolonialnych, bo teraz już nie ma cmentarzy takich dużych, tylko są kumbry. To słowo na K, w którym trzyma się prochy. Kolumbarium. Kolumbarium, no. Kolumbarium. Są kolumbaria. Tak się to odmienia po polsku? A dziwne słowo, takie trudne strasznie. Natomiast ceną takiego stanu rzeczy jest m.in. ingerencja w życie jednostek dla dobra ogółu, a także drakońskie kary czy ograniczenie wolności słowa. A po dziennych atrakcjach idziemy na wystawę. Ale zeza zrobiłeś. Im bardziej się podporządkujesz, tym bardziej zostaniesz nagrodzony, a kiedy nie postępujesz zgodnie z obowiązującymi zasadami, czeka cię niewspółmiernie wysoka kara. Co robisz? Co to za przepis? Zaraz to sprawdzimy. Ach, to w ogóle oni chyba sprawdzają, co się dzieje w otoczeniu. Bo on ma dookoła kamery przecież wszędzie. Safer, better shopper experience. Navigation of social robot. Możesz tutaj wejść i nawigować, on cię nawiguje. Ten robot. Widzieliśmy kiedyś film, że w Singapurze dużo, że szybko ci się znudzi, bo jest taki mały i że nigdzie nie będziesz sam. My jesteśmy ciągle sami, prawie nikogo nie spotykamy na drodze i jeszcze połowy rzeczy nie możemy zwiedzić, bo nie mamy czasu. No bo kto traktuje sąd jako atrakcję turystyczną, Zuza? Niewątpliwą ikoną Singapuru są oto te drzewa. Mamy 3 opcje do wyboru. Możemy wjechać na najwyższe drzewo, na punkt obserwacyjny i wtedy się tylko wchodzi w koło i się widzi wszystkie pozostałe drzewa. Możemy iść
okładką OCBC i to wydaje się lepszą opcją niż samo pojedyncze drzewo i punkt obserwacyjny na samym środku. I darmowa budżetowa opcja, czyli zwiedzamy z dołu, ponieważ cały ten park jest dostępny bezpłatnie dla zwiedzających. Bardzo mi się podoba. Tak mi się bardzo podoba, że przyjadę tutaj jeszcze. Wyciągniesz ten plecak jak jakiegoś.